Dzień dobry, witam Was serdecznie, a powinienem może nawet powiedzieć, że witamy, bo dzisiaj znowu z gościem w naszym warsztacie. Dobra, więc nazywam się Bartosz Wąsik, jestem dekarzem, blacharzem. Oprócz tego również zajmujemy się już od 1,5 roku produkcją wiązarów dachowych. Generalnie doświadczenie moje, jeżeli chodzi o krycie dachów, głównie koncentruje się na tematach łupek i pokrewnych, czyli płytka włóknocementowa, a także blachy, bo jest to zawsze przy łupku i przy tego typu materiałach dosyć duża pięta achillesowa w większości. Może nie chcę generalizować oczywiście, ale wielu dekarzy tak przynajmniej było, jak ja zaczynałem swoją przygodę. Więc tutaj poszedłem w tym kierunku, żeby gdzieś tam się podciągnąć ze swoimi umiejętnościami i jakieś takie ciekawe tematy realizować na wysokim poziomie. Kiedy pojawił się w ogóle u nas pomysł na wymianę poszycia dachowego, przeszliśmy tak naprawdę dosyć długą drogę, bo u nas pojawiło się kilku fachowców, którzy doradzali, na co zmienić z tego naszego wióra osikowego. Oczywiście była jakaś blacha, karpiówka, jakieś blachy pokryte jakimiś nasypami i dopiero później tak naprawdę chyba Sebastian, który teraz u nas wykonuje tą inwestycję, mówi, a co właśnie z płytkami włóknocementowymi? Ja totalnie nie wiedziałem, bo oczywiście widziałem w sieci łupka tego naturalnego. Tak. I tutaj mi się pojawił jakiś pseudołupek. Więc zacząłem dopiero szukać jakichś informacji i oczywiście Jarek zawsze idzie do źródła, więc skontaktowałem się do Cenbritu i tam polecono właśnie Bartka, mówi, że trzeba ściągnąć właśnie Bartka i on tak naprawdę opowie o tym w najbardziej jakiś właściwy sposób, więc włóknocement, płytka, tutaj jest ta, którą żeśmy wybrali, Diamond, tak? Diamond 40×40 i oczywiście tych płytek jest od groma innych jeszcze, ale zacznijmy od tego w takim razie, od samego materiału, żeby uzmysłowić ludziom w ogóle, co to jest za materiał, bo to włóknocement. Włóknocement. Rzeczywiście historia wbrew pozorom tego materiału nie jest wcale taka krótka, bo musimy się cofnąć praktycznie o 100 lat albo ponad 100 lat. Pomysłodawcą tego wynalazku, tego materiału był Ludwik Haczek. To był Czech, ale to jeszcze były czasy Austro-Węgier, więc niektórzy przypisują mu obywatelstwo austriackie. On opatentował ten produkt, ten wyrób, tylko używał azbestu jako włókna, które łączyło cement, bo tak naprawdę skład tego materiału to jest cement, woda, włókna i powietrze, tak? To jest główny składnik. Oczywiście mamy tutaj jeszcze dodane jakieś pigmenty, które dają nam jakąś końcowy kolor. Przepraszam, mogę przerwać? Jasne. Włókna, uważajcie, jeszcze coś jest tutaj, ja sobie wypisałem, jest celuloza. Jest celuloza na dzień dzisiejszy, tak. Część drewna jest tutaj. Oczywiście. Generalnie z azbestem była historia taka, że w tamtych czasach nadawało się to genialnie do wykorzystania w takim materiale i fakt, że Haczek stwierdził, że materiał jest na tyle wytrzymały, że nadał mu nazwę eternitu. Czyli z łaciny to oznacza wieczność, tak? Wieczny materiał i rzeczywiście jest to dosyć kłopotliwe w utylizacji na tą chwilę, gdyż po wynalezieniu mikroskopów elektronowych niestety badania pokazały, że azbest działa dosyć drażniąco na drogi oddechowe ze względu na swoją budowę i strukturę. W związku z tym zaczęto wycofywać się z tego materiału i wprowadzać włókna właśnie to, jak powiedziałeś, celulozowe. Tutaj jest... PVA, tak? Tak, dokładnie. One są zupełnie nieszkodliwe dla ludzi, bo tak naprawdę sam azbest w sobie, on może nie jest szkodliwy, natomiast podczas obróbki, kiedy unosi się, nie wiem, te pyły, te drobiny, one są wdychane. Azbest ma taką strukturę haczykową. To się osadzało gdzieś w górnych drogach oddechowych i niestety prowadziło do chorób, nawet do raka, tak? Z racji tego zostało to stopniowo wycofywane z produkcji, z użycia i na dzień dzisiejszy mamy całkowicie bezpieczne włókna zastosowane w tym produkcie, tak? Możliwość zastosowań, jeżeli chodzi o produkt, jakim jest włóknocement, jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka, bo mamy płytki dachowe.
Tak jak Jarek wcześniej wspominałeś, mamy bardzo różne formaty. To jest akurat format Najmniejsza, nie? typowy. Czy- Znaczy to jest akurat dosyć spora płytka, bo to jest format Caro, czyli taki no bardzo charakterystyczny dla pałacyków czy pałacy francuskich. Natomiast mamy płytki prostokątne 30×60. No jest to właściwie wzięte, można powiedzieć, żywcem z łupka, tak? Bo mamy te płytki również z dokrycia tak zwanego niemieckiego, z łukiem z lewej, z prawej strony. Możemy z tego wykonywać obróbki, nie wiem, kominów, pasy podrynowe, zabezpieczać krokwie szczytowe. Prosty materiał w obróbce, wręcz niesamowicie prosty, podobnie jak łupek. I to jest, uważam, bardzo, bardzo fajna cecha tego materiału. Proste narzędzia. Jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z dekarstwem, ja się śmiałem, że moje początki z dekarstwem właśnie, dlaczego zacząłem od tego, bo do tego był potrzebny właściwie młotek, kowadełko, no wiadomo, jakaś drabina i można było zaczynać krycie dachu, tak? Oczywiście to tak trochę z przymrużeniem oka, wiadomo. Natomiast w obróbce jest to materiał naprawdę bardzo, bardzo prosty. No montaż zależy. No jesteśmy krajem, gdzie króluje jednak dachówka, czy blachodachówka. Natomiast dzięki temu materiałowi możemy osiągnąć naprawdę bardzo, bardzo fajne efekty i lubiany materiał przez architektów, ponieważ daje im dużą swobodę, jeżeli chodzi o kształtowanie płaszczyzn, czy też dachów, elewacji, bo możemy to równie dobrze stosować na elewacji. Czasami, nie wiem, widziałem nawet podbitki robione z tego materiału, także no, można naprawdę tutaj się pobawić. Natomiast to jest tylko jak gdyby jeden wycinek, ponieważ Oczywiście. mówimy o płytkach dachowych. Są płyty również elewacyjne, wielkoformatowe, które również doskonale się nadają. Widziałem te barwione w masie. I Barwione to już... w masie. Tutaj jest rzeczywiście przekrój tych płyt włóknocementowych również bardzo szeroki, nawet do tego stopnia, że są płyty zabezpieczone powłoką taką antygraffiti, czyli właściwie bardzo łatwe, no bo to jest to czasami plaga i nie każdy inwestor, mając fasadę zrobioną z włóknocementu, życzyłby sobie, żeby gdzieś tam za chwilę się jakieś gryzmoły pojawiły, z całym szacunkiem do graficiarzy. Nie hejtujemy absolutnie, wręcz niektóre prace uważam, że są naprawdę fantastyczne. Natomiast mówię, przekrój jest bardzo, bardzo duży i zarówno kolorystyczny, jak i wykończenia struktur zewnętrznych. Mamy płytki gładkie, imitujące mniej lub bardziej łupek naturalny, także no, produkt jest dosyć wszechstronny w zastosowaniu. Nie? Jak ja właśnie zacząłem szukać tych płytek i tutaj też nam się gdzieś tam w głowie pojawił najpierw ta płytka jest taka jednostronnie ścięta, Tak. ta właśnie lewa i prawa, ale kiedy wszedłem na stronę Cembritu i zacząłem sobie wertować te produkty i zobaczyłem, że dopiero tam dachy to jest któraś zakładka i zacząłem patrzeć na te inne produkty, to dosłownie w głowie od razu trybiki, że kurde, no to przecież elewacja albo właśnie ściany, Jest, tak. te wielkie formaty, te takie powiedzmy pseudobetonowe albo właśnie te barwione w masie, Tak. no to już sami sobie zobaczycie, bo nie będziemy się rozwodzić jeszcze o tych innych produktach. Skupiamy się na razie na naszym dachu, póki co. Tak jest. I jestem tutaj jeszcze ciekaw jednej kwestii takiej, czyli na razie postaramy się porozmawiać jeszcze tutaj chwileczkę. Ja jestem takim inwestorem, laikiem, zmieniam albo zakładam nowy dach, czy będę miał nowy dach pokryty właśnie takim materiałem i teraz w ostatnim czasie widzę, że też jest jakby gro tych wszystkich blach stawianych na rąbek i generalnie dużo tej blachy. Jakoś tak Owszem, może mi się tak owszem. wydaje, ale Znaczy- gdybyś miał porównać to versus blacha, tak na szybko, jest jakieś... Znaczy ja może tak nie do końca, ja lubię wiele materiałów, blacha jest też do nich należy, natomiast no, są pewne rzeczy, które czasami może takie niedopowiedzenia, jeżeli chodzi o inwestor na ogół kupuje materiał oczami. Fakt faktem, że w Polsce najwięcej zawsze sprzedawało się dachówki, czy ceramicznej, czy cementowej. Dzisiaj no, jednym chyba z najpopularniejszych pokryć jest dachówka płaska. Okay. Układana na mijankę bądź w równoległych liniach. I to jest żywcem tak naprawdę wyjęte z łupka. I powiedzmy, mamy łupek jako naturę, później mamy coś, co imituje łupek. Jest oczywiście tańsze. Jeżeli chodzi o obróbkę, to zarówno płytka, jak i łupek
to jest praktycznie, można powiedzieć, to samo. Nie ma tutaj, chociaż do łupka stosujemy nożyce do cięcia do włókno cementu, do płytki stosujemy nożyce do włókno cementu, natomiast można to obrabiać też metodą tradycyjną, tak samo jak łupek, czyli kowadełko, młotek i idzie to zrobić bez problemu. Natomiast mamy wtedy troszeczkę tą krawędź ciętą bardziej poszarpaną ze względu na to, że jest to tam jakieś mechaniczne uderzenie tego młotka. W przypadku łupka, czy przetniemy, zawsze mamy strukturę, to jest kamień, tak? Ale to wiesz co, Tutaj... muszę ci przerwać. Dobra, tego nie mówmy, tak? Czy co? Nie, bo to jeszcze musimy wrócić troszeczkę do tego właśnie końcowego odbiorcy. Czyli Dobra. my będziemy mieszkać w tym domu i teraz jedną na przykład z kwestii, która mnie interesuje, ciekawi, jak na przykład będzie się zachowywał deszcz, wiesz, na tym versus na blaszę. blaszę. Dobra, okej. No to skupiamy się na razie. Jest porównujemy. taka już, faktycznie różnica odczuwalna? Tak, znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o płytkę versus blacha, przy blasze jest często problem taki, że jest to materiał, który ma bardzo dużą rozszerzalność termiczną. I jeżeli oglądamy gdzieś wystawkę, chociaż ja naprawdę kocham blachę, bo można z tego robić przepiękne rzeczy. Dzisiaj jest bardzo popularna blacha na rąbek, blacha na klik. Mamy bardzo wielu producentów. Jeżeli chodzi o blachę na rąbek, no to raczej albo tytan cynk, albo aluminium. Aczkolwiek są takie miejsca na świecie, gdzie wykonuje się również z blachy powlekanej. Jest to też bardzo popularne. Natomiast blacha ma też taką, nie wiem czy wadę, czy nie wadę, jest to po prostu cecha tego materiału, tak? No niestety przy dużych różnicach temperatury, pomimo tego, że stosujemy nawet wszystkie zalecenia producenta, czyli w przypadku rąbka rzemieślniczego mamy haftry stałe, haftry przesuwne, żeby umożliwić pracę i kompensację tych naprężeń temu materiałowi, zawsze pojawiają się jakieś delikatne pofalowania. Klienci są na ogół nieświadomi tego, bo mówię, wybieramy, mamy katalogi producentów, nie wnikam, czy to są retuszowane zdjęcia, czy nie. Natomiast rzeczywistość mamy takie, nawet raz słyszałem takie określenie, inspektor słoneczko. Czyli jak wyjdzie słońce pod odpowiednim kątem, naprawdę pokaże każdy detal, każde jakieś tam załamanie czy pofalowanie. I to jest, powiedzmy, to, czego nie będziemy mieli na płytce. Oczywiście wiadomo, że z racji tego, że jest to materiał małoformatowy, inaczej, gdybyśmy zrobili również z blachy na karo, tak, takie małe formaty, mamy efekt wizualny podobny. Oczywiście, czy to będzie blacha tytan cynk, czy jakaś tam aluminiowa w kolorze, to już wiadomo, jest tylko rzecz gustu. Natomiast blacha, wiadomo, zawsze coś tam dzwoni. Niektórzy lubią, mam takiego kolegę, który uwielbia, jak pada i dźwięk kropel spadających na parapet go po prostu uspokaja. Natomiast wielu klientów zawsze się pyta, czy to będzie szumiło, czy to będzie słyszalne. Są różne rozwiązania, bo jest to też tak naprawdę kwestia zaprojektowania tej przegrody dachowej. Tak? Możemy pójść w izolację nakrokwiową, tak jak zrobiliśmy to tutaj u Ciebie. Znaczy nie my, tylko Sebastian. Tak. Natomiast jest to też, z jednej strony jest to izolacja termiczna, z drugiej strony jest to też bardzo dobra izolacja akustyczna, więc odpada poniekąd problem tego dźwięku. Natomiast są amatorzy na jedno i na drugie. Ten materiał na pewno, jeżeli chodzi o czas, o sprawdzenie się na dachu, jakąś odporność na mrozoodporność, to wszystko są rzeczy przebadane i producent daje na to gwarancję, tak? Więc dochodzi też taki aspekt cenowy, który jest dzisiaj też dosyć istotny, bo ostatnie 2 lata mieliśmy naprawdę w branży budowlanej przeszalone i chyba każdy klient, który ostatnimi laty się budował, to sam sobie doskonale zdaje sprawę, jak to wyglądało, że po prostu te ceny wystrzeliły, jak to się mówi, w kosmos. I w tym momencie, jeżeli dachówka ceramiczna też jest oparta na gazie, tak, jest wytworzenie tego coraz droższe, więc ten materiał, który kiedyś był stosowany głównie na obróbki, bo jest to bardzo fajne, proste zabezpieczenie czy kominów, czy ścian lukarn, czy tych właśnie pasów podrynnowych, czy krokwi zewnętrznych. Natomiast sporadycznie gdzieś tam pojawiały się te dachy, bo trzeba było rzeczywiście znaleźć klienta albo takiego, któremu się akurat to podobało. Taki wzór, taki kształt na dachu, taka forma. Natomiast na dzień dzisiejszy tych dachów rzeczywiście robi się naprawdę dużo więcej.
z racji też może tego, że popularność tego formatu prostokątnego i tej dachówki płaskiej, czyli tak jak już mówiłem, żywcem wyjęta czy z łupka, czy z płytki włóknocementowej, ona jak gdyby święci znowu triumfy, tak? Oczywiście jest to zawsze rzecz gustu, natomiast jeżeli chodzi o wytrzymałość materiału i jego parametry, no to sprawdzi się równie dobrze na dachu jak każdy inny materiał. Ja tutaj też jak szukaliśmy tego rozwiązania na nasz dach nowy, żonie bardzo, bardzo podobała się karpiówka. No już I piękny podwójnie materiał. układana i tam w ogóle wszystko pięknie, ale trzeba też pamiętać o wadze. Właśnie, zapomniałem o tym powiedzieć. Jest też taki mit w ogóle, który w Polsce gdzieś tam często funkcjonuje, że pokrycia na przykład z łupka są ciężkie, ale łupek waży w granicach 25, mówimy o standardowej płytce 25×40. To jest waga około 25 kg na metr kwadratowy. Około. Natomiast płytka waży metr kwadratowy w granicach 18 kg, czyli można powiedzieć, że jest to pokrycie lekkie, więc jeżeli decydujemy się, nie wiem, na przykład na mały domek, nie chcemy tego obciążać dachówką, no dachówka waży 45, 50, karpiówka 60 kg na metr kwadratowy, więc automatycznie no, ta konstrukcja musi też być wykonana Właśnie z o to dużo chodzi. większego przekroju, czyli podchodząc powiedzmy do zagadnienia dach, naprawdę trzeba uwzględnić bardzo wiele aspektów. To nie jest temat, no dobra, zrobimy więźbę, położymy coś tam. Wszyscy widzimy, co się dzieje dookoła, ceny rosną i w tym momencie ja bym się skupił na takiej optymalizacji całościowej, tak? Wiadomo, że blacha też należy do pokryć lekkich, natomiast to jest też, ale z blachy uzyskanie takiego efektu, no to rozmawialiśmy też wcześniej z Sebastianem, tak? Ten dach, który pokazywał, był robiony w karo z blachy, ale akurat każdą blachę oni gięli ręcznie, czyli kupowali całe taśmy czy arkusze blachy. Było cięte, gięcie, jest to naprawdę no, sporo roboty, tak? Tutaj mamy formatki już gotowe, więc możemy to układać na łaceniu, czyli też jakieś koszty odpadają z tytułu pełnego deskowania. Mamy jakieś plusy, tak? Dlatego mówię, trzeba skalkulować ten dach jako całość, nie tylko patrzeć na ten efekt ostateczny. To jest też, generalnie z dachem jest tak, że bardzo ważne jest to, czego nie widać, czyli membrana, czy jakieś docieplenie nakrokwiowe, czy to, jak jest ta przegroda cała zbudowana i zaprojektowana, to ma po prostu działać, tak? To ma funkcjonować. Jedną z najważniejszych rzeczy przy dachu jest w ogóle wentylacja. Ten produkt też ma swoje wymagania. Tutaj są zalecane akurat kontrłaty o większym przekroju, ale to już odsyłam do instrukcji producenta, żeby nie wchodzić w jakieś niepotrzebne detale. Tak, ale tutaj wy jako potencjalni klienci szykujecie sobie jakiś wymarzony domek i naprawdę musicie pomyśleć o tej więźbie, czy nawet o konstrukcji ścian, no bo jeśli to ma przenosić jakieś obciążenia i jeśli wiecie, jakie pokrycie będzie miało mieć miejsce finalnie, no to właśnie pojawia się inne przekroje belek na więźbie, później właśnie te łaty, kontrłaty odpowiedniej wysokości, membrany i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze tutaj mi się przypomniała jedna rzecz, która zastanawiałem się tak naprawdę, bo ściągając wiór osikowy, ściągamy, kurczę, prawie, nie wiem, czy tam 7 czy 10 cm izolacji, która, no to był świetny izolator zewnętrzny. Tak. I faktycznie słońce, które tam świeciło mocno w dach, przez te 7 pierwszych czy 10 centymetrów miało problem, powiedzmy, z przejściem. I teraz pojawia się 4 mm płytka włókno-cementowa. My żeśmy dodali jeszcze specjalnie mało, wiem, że teraz trochę mało, ale 5 cm piru pod spód. Właśnie, żeby zniwelować. No oczywiście później mamy jeszcze, żeby nie skłamać, chyba 25 cm w dachu wełny, która po tych 15 latach trudno powiedzieć, co się z nią tam dzieje. No, trzeba by było rozebrać i zajrzeć do środka. No właśnie, ale wiem, że ta izolacja pierwsza właśnie tuż pod tymi dachówkami, czy właśnie płytkami włóknocementowymi jest ważna, bo no mamy, kurczę, ciemny materiał. Zgadza no i się. latem jest smażalnia, nie? No jest po prostu to wszystko mega nagrzane.
To może ja jeszcze pokrótce na temat izolacji nakrokfiowych. Generalnie praktycznie każdy dekarz, który się z tym spotkał, wie, że jest to bardzo fajna metoda na zniwelowanie mostków termicznych. Ponieważ robiąc metodą tradycyjną, czyli jeżeli mamy krokwie, układamy membranę paroprzepuszczalną, kontrłata, łata i czy to będzie płytka, czy dachówka, całą izolację dajemy od spodu. Krokwie, kiedyś drewno generalnie jest materiałem naturalnym, ciepłym, natomiast dzisiaj przy tych technologiach, jakimi dysponujemy, no już się raczej uważa to za materiał mostkujący, tak, termicznie. Dlatego zawsze jest układana wełna pomiędzy krokwiami jako ta warstwa pierwsza, później robimy stelaż pod płytę GK i od spodu jeszcze dajemy dodatkową warstwę wełny. Natomiast możemy się zabezpieczyć od zewnątrz, jeszcze dodatkową właśnie izolacją termiczną, która nam naprawdę daje bardzo duży komfort użytkowy tego poddasza, tak? No bo ja pamiętam stare, może nie stare, ale opowiadania jeszcze Dima czy innych autorów, gdzie to poddasze to było zawsze dla ludzi najbiedniejszych. Dzisiaj niestety, może albo stety, mamy poddasza zaadaptowane do celów takich życiowych, bytowych. Natomiast ta przegroda dachowa, jeżeli budujemy dom zmurowany, no to ona też ma zupełnie inne parametry. Tutaj nie mamy żadnego materiału, który kumuluje ciepło. Więc żeby tych strat uniknąć, bo no wiadomo, ciepłe powietrze zawsze idzie ku górze, więc te wszystkie straty spore i no, duże zawsze będziemy mieli w obrębie dachu. Czy okna połaciowe zawsze też będą w jakiś sposób nam, pomimo zastosowania dodatkowych izolacji termicznych, typu kołnierz z BDX-em, tak jak robi to Velux czy Fakro. Fakro w ogóle ma fajny patent, bo stosuje do dzisiaj wełnę owczą, która jest też fantastycznym izolatorem. I w 100% naturalnym, tak? Mamy. No i bardzo dobrze. Także zewnętrzna izolacja nakrokwiowa odcina nas tak naprawdę już na tym poziomie pierwszym, albo od takiego bardzo intensywnego nasłonecznienia, które no wiadomo, jeżeli mamy materiał w kolorze ciemnym, płytka się nagrzewa, natomiast muszę powiedzieć z mojego doświadczenia, że łupek jeszcze bardziej tak. No już powiedzenie, że można tym smażyć jajka, to myślę, że każdy dekarz też doskonale o tym wie, bo czy to będzie łupek, czy dachówka ceramiczna, to faktycznie w taki bardzo upalny dzień, gdzie mamy w słońcu 40 czy ponad 40 stopni, no to się materiał nagrzewa. No, generalnie ciężko jest to dotknąć gołymi rękami, nie? Można się po prostu prawie że poparzyć. I tyle, dlatego ta izolacja nakrokfiowa, ona naprawdę pełnia bardzo, bardzo fajną rolę i poprawia bardzo mocno komfort użytkowy poddasza, nie? Także jeżeli kogoś stać, wiadomo, że są to dodatkowe koszty, ale no polecam. Polecam, bo jest to coraz częściej jednak gdzieś też wybierane przez inwestorów, no ceny mamy jakie mamy. Niepewność, jeżeli chodzi o przyszłość. Jak ludzie budują właśnie jakieś takie domki, nawet mniejsze, czy większe domy, jeśli zrobicie więźbę z dobrego drewna już, którego nie trzeba będzie obkładać i żeby to estetycznie wyglądało, pełne deskowanie i praktycznie izolacja z drugiej strony i w środku możecie pięknie odsłonić tą całą więźbę i wykorzystać jako element dekoracyjny domu. I to wygląda naprawdę super. Ja tutaj trochę kryptoreklamę jakąś poczynię, ale mamy nawet klientów, to byli nasi pierwsi klienci, którzy zażyczyli sobie, oni są architektami, więc oni mówią, że no można się budować jak normalny człowiek, ale my jesteśmy architektami, więc się budujemy jak ludzie nie do końca normalni. Oni użyli trochę innego określenia, ale może na cele tutaj YouTube'a nie będziemy tego dosłownie cytować. Oni chcieli mieć odsłonięte całe kratownice wiązarowe w salonie. Po prostu pomalować to tylko na, nie wiem, zastanawiali się biały czy czarny kolor. Gdzieś znaleźli takie rozwiązanie i wygląda to naprawdę fajnie. Jeszcze wracając może też do tematu takiego domku 35 m2, to przepis mówi o tym, że te 35 metrów mamy po ścianach zewnętrznych. Więc w tym momencie izolacja nawet ta nakrokfiowa, ale ją możemy też równie dobrze przenieść na ściany. PIR ma dużo lepsze parametry niż wełna, bo jest to tam około 0,20 czy 0,0022, tak? Versus 37 przy wełnie, tak? Więc te parametry są lepsze. Możemy oszczędzić sobie na grubości ścianki, czyli automatycznie uzyskujemy więcej miejsca w środku. Podobnie też jeżeli chodzi o samą więźbę, tak jak mówiłeś, no znowu kryptoreklama. Dla nas przy projektowaniu wiązarów jest zawsze ważne, jakie pokrycie idzie na dach, z tego względu, że musimy zebrać te obciążenia i dostosować odpowiednie przekroje belek. Im lżejsze, tym wiadomo, że
zaoszczędzamy również na samej konstrukcji dachu, więc są to jakieś wymierne korzyści, które później po prostu klient widzi na końcu. Przy wiązarach, nie wiem, mamy też możliwość zastosowania pasa dolnego jako podłogi na górnym piętrze, no więc tutaj kształtowanie tego poddasza jest też no, praktycznie, no, może nie to, że nieograniczone, no bo zawsze dach jednak skośny w jakiś sposób nam tą przestrzeń zabiera. Natomiast jest bardzo dużo ciekawych rozwiązań, które można gdzieś tam wprowadzić. O tych parametrach, co mówiłeś, to są parametry, pamiętajcie, wzorcowe, wyjętego materiału prosto z folii. Wełna chłonie wilgoć niesamowicie, parametry wtedy lecą na łeb, na szyję i tak naprawdę po kilku latach nie macie pewności, co siedzi w tej ścianie, a PIR faktycznie tej wilgoci w ogóle nie bierze do siebie i te parametry zachowuje. Znaczy PIR generalnie nie bierze wilgoci pod warunkiem, że też jest wykonane wszystkie warstwy tak jak trzeba, bo ja pamiętam naszą pierwszą rozmowę przez telefon, gdzie nie do końca jeszcze rozumiałem, że będzie tu PIR układany i padło hasło, że będziemy na deskowaniu układać folię paroizolacyjną, tak? Tak. Ja się zacząłem zastanawiać, o co chodzi. Dopiero Tutaj jak powiedziałeś... jakby, no jest w tym momencie ten dyfuzyjnie otwarty, mamy tam na deskowaniu pełnym, mamy w tym momencie jeszcze papę. Tak, ale papa tak naprawdę jest w stanie przepuścić Tak jest, parę wodną, przepuszcza. tak? Oczywiście nie w takim stopniu jak wysokoparoprzepuszczalna membrana, ale jednak jest to materiał otwarty dyfuzyjnie. Tak naprawdę są tylko dwa materiały, które nie przypuszczają pary wodnej. Jest to blacha i szkło. Tylko i wyłącznie. W związku z tym, zresztą ta folia paroizolacyjna, jeżeli tu jest ważny współczynnik SD, czyli on odpowiada za jak gdyby grubość powietrza, jaką para wodna ma do pokonania. I w przypadku folii wysokoparoprzepuszczalnych SD mamy na poziomie powiedzmy 0,02, a w przypadku na przykład membran paroizolacyjnych SD wynosi, nie wiem, 200, 300 i tak dalej. I to nam po prostu określa parametry tej folii. Natomiast mówię, w przypadku, jeżeli montujemy dach na pełnym deskowaniu, producenci PIR-u wymagają, żeby najpierw rozłożyć membranę paroizolacyjną, która musi być poklejona. Sam PIR jest zabezpieczony z dwóch stron folią aluminiową, Tak. ale układając go na deskowaniu, no niestety od spodu nie jesteśmy w stanie tych wszystkich łączeń zabezpieczyć, dlatego ważna jest ta paroizolacja. Zabezpieczamy tylko te wszystkie łączenia od strony zewnętrznej, no i najlepiej przykryć, wiadomo, to również folią już taką stricte dachową w celu zabezpieczenia na czas prowadzonych prac dekarskich przez jakimiś opadami, nie? Dobra, to w takim razie porozmawiamy sobie tu jeszcze chwilę o sprawie montażu. Bo tak jak powiedziałeś, właśnie jakby obróbka tego jest dość prosta, Tak. czyli nożyce, tak? Albo nożyce, albo gilotyna. Tutaj podpowiedź, doskonale sprawdza się gilotyna do paneli podłogowych. Aha. Kosztuje dużo mniej niż powiedzmy jakaś profesjonalna dekarska, ale może nie wiem, czy to będziesz rzucał, czy nie, bo to jakaś Mocowanie tutaj w katalogu było ocynkowane gwoździe papowe. Tak? Tak, natomiast tutaj warto zaznaczyć, że do płytek powinniśmy stosować gwoździe z ocynkiem ogniowym, nie galwanicznym, ponieważ mamy grubszą, wtedy ta warstwa powłoka jest grubsza. Możemy to również, to jest powiedzmy takie najtańsze rozwiązanie. Możemy pójść w gwoździe nierdzewne, możemy pójść też docelowo w gwoździe miedziane, tylko wtedy należy pamiętać, że decydując się na miedź, no raczej już robimy wszystko w tematach miedzianych, tak? No to widzisz tutaj jeden z widzów, jedno chyba z pierwszych pytań to było właśnie, czy można dać miedziane gwoździe? Można. Jarek wyczytał w katalogu, że ocynk, więc poszedłem w papiaki. Mogą być również gwoździe miedziane, spinka burzowa wtedy też musi być miedziana. Natomiast no mówię, miedź generalnie jest takim materiałem, który możemy łączyć tylko z ołowiem i z blachą nierdzewną. Wtedy nie dochodzi do żadnej korozji, ponieważ jony miedzi niestety działają negatywnie. Miedź ma ten plus, że jeżeli zastosujemy gwoździe miedziane, spinki miedziane, no to na pewno będziemy się dłużej cieszyli czystym dachem, ponieważ jony miedzi zabijają tak naprawdę wszystko to, co by chciało na tym dachu rosnąć i to dekarze też wszyscy wiedzą. Natomiast decydując się na miedź, no wiadomo, jest to droższe rozwiązanie,
tym bardziej, że wymusza na nas również montaż, no, rynien, no, zalecane by były miedziane, tak? Na pewno nie łączyć z tytan-cynkiem czy z aluminium, bo to doprowadzi do bardzo szybkiej korozji. Kolejne pytanie widza to było o wytrzymałość tych płytek. Czy można po tym chodzić? Znaczy generalnie, jeżeli chodzi o chodzenie po dachu, no to każdy producent pisze, że po dachu się nie chodzi. A jeżeli chcemy chodzić po dachu, no to mamy do tego specjalne drabiny dekarskie. Można mocować haki bezpieczeństwa. Jeżeli mamy załamania dachu, no to w różnych miejscach. To w sposób już, czy miejsce mamy dowolne, czy dojścia do komina. Możemy stosować komunikację dachową i generalnie nie jest zalecane. Natomiast no, z doświadczenia swojego, jak ktoś wie, jak to można po tym chodzić. Ja próbowałem te płytki. Pierwszą rzecz, którą chyba zrobiłem, to było co, łamanie? wzięcie płytki i po prostu waliłem tak w sposób taki, że wiesz, w kant po prostu jakiegoś tam blaszanego pojemnika i naprawdę ciężko mi to było uszkodzić. No później oczywiście na siłę, wiadomo. po którymś razie to pękło. Tak. To pytanie, jakiś grat zrobi wrażenie na tym, czy... Znaczy, no, powiem tak, zależy jaki. Zależy jaki. Zależy jaki. Ja ostatnio widziałem gdzieś na bodajże Facebooku, jakiś Francuz wrzucił zdjęcia, dosłownie to były takie kule, tak? Naprawdę wielkości kurzych jajek. No więc tam były powgniatane blachy na samochodach, powywalane szyby w samochodach, dachówki były popękane, no bo to już ma swoją masę i niestety, Tak. no podejrzewam, że tutaj, no, też jakiś problem, jakieś uszkodzenia mogłyby nastąpić. Natomiast Dobra, a pęka taka płytka? no i właśnie tak chciałem powiedzieć, że no zawsze jest problem później, znaczy może się pojawić niby problem z wymianą tego, natomiast jest takie bardzo fajne urządzenie, ono się nazywa rapier do łupka czy do płytek, gdzie wsuwamy to pod płytkę, którą chcemy wymienić. Ona ma taki zaczep na końcu, no nie mamy tego urządzenia, gdybym wiedział, że będzie pytanie, to bym przywiózł ze sobą. Wybijamy ten gwóźdź, jeden, drugi, odczepiamy spinkę burzową i tak naprawdę tą płytkę możemy w każdej chwili wymienić. Aha. Także to nie jest też tak, że jest to rzecz niemożliwa i problematyczna, Bóg wie jak. Jest, no mówię, to jak jest akcja, jest reakcja, na na wszystko wiedzieć, się jakiś patent znajdzie. Bo jeśli też zakładasz coś, że później wyjęcie ze środka panela na podłodze, Tak. no to jest, no wiesz, nie, no to odpada. rozwalanie No to dookoła. wiadomo, to wiadomo. Czyli tutaj nie będzie takiego problemu. Okej. Dobrze. I jeszcze tutaj już zaczęliśmy o tym mówić, ale dla mnie jakby wizualnie właśnie ten łupek versus, no bo tutaj też mamy jakąś taką czwórkę, No, czyli ten łupek kamienny versus... Jestem ciekaw, bo to też żeśmy chyba przez telefon o tym rozmawiali właśnie, że wybieramy materiał, jeden czy drugi, stać na nas na to, nie ma problemu, wybieramy. A jak jest z dostępnością fachowców, którzy potrafią pracować w kamieniu versus Znaczy, włókno-cement? szczerze mówiąc, narzędzia do łupka i do płytki włóknocementowej są praktycznie bardzo zbliżone, wręcz powiedziałbym, że te same. Nożycami do płytki również można przeciąć łupek, aczkolwiek wiem, że, bo mam kolegę, który skończył szkołę dekarską w Niemczech, że na egzaminie, jeżeli ktoś bierze do ręki łupek, a do drugiej nożyce do włóknocementów, to klepią go po ramieniu i dziękują, że nie, po prostu na egzaminie musi się wykazać umiejętnością odpowiedniego narzędzia do odpowiedniego materiału. I akurat jeżeli chodzi o łupek, to jest to wtedy tylko kowadełko i młotek, ten łupkowy, tak? Ale naprawdę proszę mi uwierzyć, że równie łatwo się obrabia za jeden i drugi materiał. Natomiast no, przedział cenowy, tutaj różnica cenowa jest dosyć drastyczna, bo łupek kosztuje prawie 2 razy tyle, co płytka. Tak, Ale jeśli chodzi o takie, wiesz, ekipy dekarskie, które się znają na tym, Znaczy ja powiem tak, widzisz, no, jeżeli kamień chodzi... to jest nisza raczej? Czy... Znaczy kamień nie jest w jakimś sensie niszą, bo natomiast jest w Polsce kilku naprawdę rewelacyjnych fachowców, jeżeli chodzi o łupek i na pewno poradzą sobie z tym materiałem, bo jest to praktycznie to samo, tak? Okej. Cała technologia układania płytek dachowych na dachu jest wzięta żywcem z łupka, ze wszystkich, a to się wzięło z tradycji, z iluś tam lat doświadczeń, bo ten materiał na dachach był stosowany naprawdę już tysiące lat temu. Także to powiedzmy, historia łupka do płytki włóknocementowej, no to powiedzmy, nie wiem, 1000 lat do 100, 20 może, tak? To ja mam przewagę włókno cementu versus kamień. To są, słuchajcie, jeszcze te rzeczy.
No tak, to są jeszcze No takie... bo to są takie ułatwienia, te wszystkie akcesoria dodatkowe, czyli właśnie te wszystkie gąsiory, zamykacze, jakieś tam Trójniki ewentualnie, tak. No tak. więc w kamieniu tego nie ma. Tam macie płaskie płytki i trzeba się trochę pobawić. No trzeba się trochę pobawić. W kamieniu jest troszeczkę inaczej i to rzeczywiście też trzeba lubić, bo jest to praca no taka dosyć staranna, dokładna. No przy tym oczywiście też, tak? Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie wykończenia, detale, jeżeli mamy dach kopertowy, no to przy łupku robimy to zupełnie inaczej, bo wysuwamy jedną płytkę poza płaszczyznę tego dachu sąsiadującego, natomiast no tutaj możemy się posiłkować takimi elementami jak gotowe gąsiory, trójniki, gąsiory początkowe i tak dalej, i tak dalej. No patrząc na to właśnie nawet jak na naszym dachu tutaj Sebastian sobie radzi, jak widzę jak się posuwają z pracami, gdzie jest jakiś tam lity dach, zbliżają się do okna, a zbliżają się do krawędzi I zawsze i jest to już... slow down. Tak jest, więc wtedy cierpliwość i praca uważna, no bo ta obróbka po prostu... Tam jest chyba najbardziej problematyczna, bo wszystko trzeba docinać. No to i... generalnie jak ze wszystkim, no każdą czy płytkę, czy dachówkę, którą układamy jedno obok drugiego, no jest to jakiś wzór, no i schody zaczynają się przy wszelkiej maści obróbkach, tak? Czy to będą kosze, czy to będą grady. No mówię, no każdy materiał ma swoje myki, chciałem powiedzieć, Tak. chociaż to nie jest akurat może najlepsze słowo, ale wszyscy wiemy o co chodzi. No przy tym każdy element typu właśnie naroże, czy szczyt, no wymaga powiedzmy użycia już, czy tam powiedzmy spowolnienia, no bo trzeba się pobawić przy tym, tak? Nie mamy gotowego elementu typu dachówka zamykająca szczyt, tak? Szczytowa, krawędziowa. No takie rzeczy, gdzieś jest jakaś docinka, odmierzanie, obróbka blacharska, trzeba się troszeczkę pobawić. Aczkolwiek jest wiele rozwiązań na szczyty. Można wypuścić płytkę, można zastosować obróbkę blacharską, tak jak właśnie u Ciebie. Oba rozwiązania są jak najbardziej dopuszczalne i prawidłowe, bo no wiadomo, chodzi tylko o odwodnienie dachu, nie? A jestem jeszcze ciekaw, patrząc na to, że tutaj mamy na metrze kwadratowym, nie wiem ile tam dokładnie wychodziło, ale 40x40, no to tutaj powiedzmy, niech będzie nawet 9 płytek, nie? Na metrze. No chyba jest tam więcej, ale no Dobra, okej. niech będzie 9. Czyli żeby przybić te 9, to tak naprawdę parę gwoździków, No parę tak. spinek, Tak. idzie ta robota dosyć szybko. A versus, bo chodzi mi o czas pracy. Tak? Jeśli byś miał porównać podobna połać dachu przy tych różnych technologiach, to gdzie by się znalazła ta płytka włóknocementowa? No to Gdzieś po środku, zależy o jakich technologiach teraz mówimy, no bo No o tych co powiedzieliśmy, czyli wiesz... no jeżeli weźmiemy, no nie jest to materiał najszybszy do montażu, to trzeba sobie powiedzieć też wprost, natomiast no to jak ze wszystkim, jeżeli ktoś nabiera jakieś wprawy, no to robi to w odpowiednim tempie, tak? Ten materiał, czy płytka prostokątna, no to powiedzmy w przedziale prosta połać 20-30 metrów kwadratowych dziennie, myślę, że człowiek jest w stanie położyć, tak? No mówimy też, musimy mieć bardzo staranny trasunek pod płytki, z tego względu, żeby nam się to gdzieś nie porozjeżdżało po drodze. Ja miałem takie doświadczenia, że zawsze na początku gdzieś chciałem jakieś patenty wymyślać, ale to się nigdy nie sprawdzało. I rzeczywiście to rozmierzanie tego dachu musiało być zrobione, no im staranniej, im lepiej, tym ten efekt końcowy rzeczywiście wtedy wygląda. Na pewno szybciej zrobimy dach z dachówki, tak? Ale to mamy z kolei też jakieś tam dodatkowe obciążenie. No jest wiele czynników, które gdzieś tutaj musimy położyć na szali, żeby znaleźć ten złoty środek albo rozwiązanie takie, które będzie danemu klientowi indywidualnie pasowało. Nie? Ja myślę, że tutaj właśnie przy nawet naszym dachu, te podejście do dachu, jak mam tutaj wiatę, jestem faktycznie głową prawie, że przy samym okapie. rynnie, Tak. to słuchajcie, pierwszą rzeczą, którą człowiek robi, to jest przymrużenie oka. Tak, i sprawdzanie, czy wszystko idzie równo. No, I to widać, to po prostu od razu widać, czy kurczę, jest ta linia Tak. w jedną stronę, w drugą. Jak zaczyna tańczyć, no to już gorzej. Znaczy, już za późno ja powiem tak, że zawsze tłumaczę klientom, którzy też czasami, no wiadomo, że każdy chce dopieścić ten dach, czy te elewacje, bo jest to taka no, wizytówka domu. I jest coś takiego, że na ten dach zwracamy uwagę przez pierwsze, nie wiem, no 3 tygodnie, może miesiąc, później traktujemy to jako stały element krajobrazu. Tak. I człowiek nawet wchodząc do domu, nawet głowy nie podniesie zobaczyć, co tam na tym dachu się znajduje, a na przykład po 2 latach stwierdzi, kurde, jakiś mech się pojawił. tak. Na przykład. Oczywiście, no,
chcąc zapraszać znajomych i się pochwalić, mamy fajny dach, no to wiadomo, można się tam pobawić, pocudować, nawymyślać, ale Widziałem. Dziewczynka na smyczy, ciągnąca aha. ten Nie, to była- pojazd bojowy ze nie, Star tak, Wars. tak. A tata, tak, to robiliśmy. Wrzucimy fotę. Dobra, okej. Pokażemy. To wyglądało nieźle. Tak, to była elewacja u kolegi, który spytałem się, czy chce mieć ornament z łupka. Myślę, że no, w sumie tak, ale co? Ja mówię, no nie wiem, no wymyśl, co byś chciał, więc to zaproponuj. Ja mówię, no dobrze, no ale co lubicie? Ja zaproponowałem jedną rzecz, która mi się bardzo podobała, mówi, fajne, ale żona się chyba nie zgodzi. Nie? Ja mówię, no dobrze, no to co wymyślicie? Co lubicie? Czytać. No jakiś tam z czym wymyślać, sowę z książkami. Nie, to śmiech na sali. Koniec końców miał na drzwiach taką naklejkę, właśnie taka dziewczynka na smyczy ciągnąca powiedzmy do domu, bo to na drzwiach wejściowych było, tą maszynę kroczącą z Gwiezdnych Wojen. Tak. No i mówi, zrobisz mi to? No zrobię. No i poszło. No. To jest niezłe, że można się pobawić właśnie, żeby ten dach był faktycznie zupełnie w jednej sztuce, Jedyny w swoim niepowtarzalny, rodzaju, tak. tak. To tu się akurat zgadza, bo czy łupek, czy płytki, bo z płytek też w Niemczech są popularne ornamenty, na przykład na kominach, czy na lukarnach, czy na ścianach szczytowych czasami są do tego powiedzmy pierwszego, ten cały trójkąt jest zrobiony w płytce, resztę mamy fasadę normalną, czy to jest tynk, drewno, cokolwiek. I bardzo często tam się pojawiają ornamenty, bo taka jest tradycja. U nas tego może tak nie spotyka się zbyt często, ale no, zawsze można prowadzić nową świecką tradycję. Tak jest. Bartek, kończymy. Możemy opowiadać, ale myślę, że byśmy tu jeszcze gadali tak, długo. ale myślę, że ten film troszeczkę wam, jeśli ktoś nie miał nic wspólnego z tą płytką, z tym materiałem w ogóle włóknocementem, to mam nadzieję, że was to chociaż troszeczkę zainteresowało. Linki tradycyjnie w opisie filmu, tam znajdziecie trochę więcej informacji jeszcze. Wielkie dzięki. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.